No dobra, dzień dobry, witam. Pokażę wam, jak się żyje na tych 8 metrach kamperowych. Puk puk, jest tam kto? Nie sprzątałem, więc tak wygląda moja codzienność na surowo. Tam jest toaleta w kącie. Malutka, ale wszystko co trzeba jest. Jest prysznic, jest kibel, jest git. I co z tego, że metr na metr wystarczy. Tu yerba się zaporzyła. Wezmę sobie łyka. Czemu nie? Tu mam kuchenkę. 2 palniki. Pod pokładem jest zbiornik 11-litrowy gazu. No i to mi wystarcza do zasilania i kuchenki, i boilera, i ogrzewania. A że z tych praktycznie nie korzystam, z ogrzewania rzadko i z boilera w ogóle, chyba raz go tylko uruchomiłem, no to jedzie mi tylko kuchenka. I w ten sposób butla mi potrafi wystarczyć na 1,5 roku nawet. Także super, super good. Tutaj co mamy? Żebym to ja wiedział, co my tu mamy. Tutaj był pstryczek, który uruchamiał światło na zewnątrz, ale zdjąłem je, bo mi są niepotrzebne. Tu mamy wskaźnik baterii. Tutaj jest bateria od rozruchu silnika, pełna. A tu druga bateria do części hotelowej, czyli ta, która zasila wszystko inne, czyli kable do ładowania USB i takie tam pompę do wody, tego typu rzeczy. Tu mamy zbiornik wody czystej i tej wody już zużytej, ale nie pokazuję na obecną chwilę nic, bo jestem już na wyczerpaniu tej wody, która leci w kranie, także nie pokazuję w ogóle nic. Zostało mi tam chyba z 5 litrów, będzie trzeba dotankować. O, takie mamy dzisiaj ciśnienie i taką wilgotność 60%. Pewnie będzie schodzić, bo jest dzisiaj słonecznie. Tu mamy panel ładowania. Pokazuje, z jaką mocą aktualnie ładuje słoneczko mój akumulator. Tam mamy jakieś zdjęcia. Tu mam czujnik czadu. Jak włączam sobie ogrzewanie czasem, no to jest obowiązkowa sprawa mieć taki czujnik. No bo nie ma z tym żartów. Nie wyczujesz czasem gazu i już nie wyjdziesz z tego kampera. Co tu jeszcze mamy? Banany mamy. Pietruchę mamy. I szczypiorek mamy. O, yerbę mamy. Wezmę sobie łyka. Co my tu mamy? Mamy jabłko. Mamy całe stado jabłek, które zebrałem sobie z dzikiego drzewa. Tak, także no. Tutaj mamy kuchnię, proszę Państwa. Piękna kuchnia, wystarcza na wszystko, co chcę sobie robić z moim życiem. Tu mamy salon, proszę ja Was. Tu mam łazienkę, jak już widzieliśmy. Tam wyżej mam sypialnię. Tam, ciemna sypialnia. 2 osoby spokojnie się tu mieszczą. Tam okno uchylone, całą noc jest uchylone. Lubię sobie spać tak przy uchylonym. Tu mamy kokpit pilota. Oldschoolowa skrzynia biegów i gałka. Tutaj mamy fajne rzeczy, które mi towarzyszą w podróży. Muszla, którą sam przywiozłem z Hiszpanii. Tu jakiś ziomek, moja zabawka z dzieciństwa. Tu jakiś tam Budda. Tu jakieś tam muszelki. Tu jakiś tam skateboard. A tu taki kamień, który dostałem na szczęście od koleżanki. Pozdrawiam Cię, Maja. Tu jakiś orzech. A tu jakaś rafa korelowa, którą przywiozłem z Indonezji. Jeny, ale tu pamiątek, i które towarzyszą mi cały czas podróży. Fajnie, fajnie. Tak, tak. Muszelki zawsze spoko. A to
poziomica. Dobrze mieć takie coś na stanie. Bo jak zajeżdżam do miejscówkę, no to zawsze warto wypoziomować sobie auto. No, tu jestem prawie idealnie ustawiony. Trochę jestem przykrzywiony na lewo, ale to co? Przód i tył jest elegancko. Także naprawdę warto mieć coś takiego. Tam jakaś piłka, którą znalazłem. A tutaj living room. Living room pełen dzikich jabłek. Całe stado dzikich jabłek. Super sprawa. Tam jakieś ukulele. Ukulele, gram sobie na ukulele. Tu jakieś szafki na ubrania. Prawie puste, bo nie mam dużo ubrań. Tam trzymam zazwyczaj książki. Tu jakieś półeczki, tutaj kamper. Tutaj szachy. Tam piłeczki do rzucania sobie na plaży. Jakieś okularki do pływania. Tu światełko. Tu głośniczki. Tu wielki głośnik. Także jak zapodam bas, to nie ma bata. Tu wisi na szczęście rowerek nad drzwiami. Tutaj też duża szafka na ubrania. Tam niżej jakieś pierdoły. Różnorakie. A w drzwiach tak zwane koty. Że każdy szanujący się kamperowicz posiada koty. Bo jest przewiewnie i żadne stwory nie wlatają. O to chodzi. Tutaj kluczyki sobie wiszą. I tak to wygląda. Proste życie. O, yerba. O. A to co tutaj mamy? To jest właśnie piecyk gazowy. Rzecz jasna, gdyby był uruchomiony, no to te butelki by nie mogły tu stać. Bo by pewnie się sfajczyły. Kiedyś jak się zrobi zimno, to odpalimy go. Na razie pięknie słońce grzeje, także nie ma potrzeby odpalać. Bo fajnie się śpi, jak jest 8 stopni w nocy. Tutaj pod kuchenką miałem lodówkę, ale pozbyłem się jej, bo nie potrzebuję. Zbędny gadżet, niepotrzebny w moim życiu. Mam teraz tam po prostu żarcie. Raczej nie jadam takich rzeczy, które wymagają lodówki. Proste życie, proste przyjemności. Także tak. Tu sobie siadam wieczorami, a właściwie to zalegam jak zwierzę. Jak dzikie zwierzę zalegam sobie. I oglądam sobie jakieś filmy albo coś. O, tu mam stację ładującą. Ładuje się aktualnie maszynka do włosów. Tu mam też drugi kabel USB do ładowania. Tak to wygląda. Tam książka. Tam książka. Tam mój notatnik. Tu moje jojka. Proste życie, proste przyjemności. Tu moje trofea, które zbierałem w lesie. Kto mi powie, czyje to piórko, to dostanie ode mnie nagrodę w postaci serduszka albo lajka, albo wspólnej podróży kamperem i picia yerby i w ogóle. A tutaj jakiego mam hita? To jest dopiero moc. To jest kieł dzika. Idę sobie kiedyś przez las i nagle widzę, leży żuchwa jakiegoś stwora. No i po tych kłach stwierdziłem, że to jest raczej żuchwa dzika. I mówię, wezmę sobie na pamiątkę. I nie było to wcale takie łatwe wyrwać go z tej żuchwy. Musiałem użyć specjalistycznego sprzętu typu śrubokręt. Ale jest. I teraz wyobraź sobie takiego kła, który rósł w jakimś tam dziku i potem pomagał mu. Szukał jakiegoś żarcia w ziemi. Ten kieł towarzyszył mu całe życie, temu dziku. A teraz nie ma tego dzika. Zamienia się powoli w pył. A ja mam tego kła.
Także tak. Sobie siadam. Sobie siorbię yerbę. Siedzisko, stanowisko, na którym czytam, medytuję, piszę. Albo gadam z tym, co siedzi po drugiej stronie, jeśli ktoś akurat towarzyszy mi w podróży kamperowej. Co czasem się zdarza. I wtedy też jest fajnie. Ale fajnie jest też być samemu. W ogóle jest fajnie. No, polecam. Kamperowanie każdemu. To jest wolność przez wielkie wolność. No i to, co jest świetne w tym kamperze, mimo tego, że jak na kampera to jest naprawdę mały, no to fakt, że tu mamy taki korytarz. Mogę tak to nazwać. Więc nawet jest miejsce, gdzie mogę sobie zalec i robić pompki. Przedpokój, korytarz, kuchenka, łazienka, salon, sypialnia, kokpit pilota. Jest wszystko. No i wiadomo, że super jest, jak jest kamper wysoki i można sobie stanąć swobodnie i robić, co się tylko chce. Można tańczyć, można stać, można się przebierać, można, co się chce, tylko robić na stojąco. Dzień dobry, siemano, siemano kapitanie, jak się masz? To będzie dobry dzień, tak sobie mówię. Czas to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy, także wielkie dzięki, że zdecydowałeś się poświęcić go, aby obejrzeć ten film. Dziękuję Ci bardzo. Zostaw lajka, suba, czy napisz pozdro i będzie pięknie.